Cześć, mam dzisiaj do rozpakowania kolejną paczkę, która leży u mnie w warsztacie już tak długo, że tak naprawdę sam nie jestem pewien, co się w niej znajduje. Wydaje mi się, że powinien to być odkurzacz Zelmer 03 z lat 70., ale jaki dokładnie model czy jaki podtyp tego odkurzacza nie wiem i nie wiem też dokładnie z którego roku. Nie mam też kompletnie pojęcia, czy ten odkurzacz w ogóle działa, czy będzie wymagał jakiejś naprawy, w jakim jest stanie, ale ostatecznie po to są te nagrania, żebyśmy mogli to wspólnie obejrzeć. Zacznę oczywiście od rozpakowania tej paczki. Wyrzućmy opakowanie. No i co? Mamy bardzo ładny odkurzacz Zelmer typu 03 z roku 1972. Jeżeli dobrze widzę, z czerwca albo z sierpnia. Chyba tu jest 06. Tak, 06, czyli z czerwca 1972 roku. Odkurzacz jest tak naprawdę w bardzo ładnym stanie. Bałem się trochę, czy znowu w transporcie, tak jak w przypadku kilku innych odkurzaczy, nie dozna jakiegoś uszczerbku, nie popękają mu te pokrywy, ale wygląda na to, że wszystko jest super. Obydwie klamry trzymające pokrywę worka są w zupełnie niezłym stanie. Kółeczka są w porządku. Odkurzacz nawet nie jest jakoś bardzo porysowany. Generalnie już teraz jestem wdzięczny sprzedającemu za całkiem ładne urządzenie. Krótko o historii tego urządzenia opowiem później, a teraz myślę, że nie ma na co czekać. Warto od razu wziąć się do rozkręcenia tego odkurzacza, obejrzenia. Jestem bardzo ciekawy, jaki silnik w nim znajdziemy. Worek nawet o dziwo czysty. W środku odkurzacz także nie jest ani bardzo zabrudzony, ani bardzo zardzewiały. Tutaj są dosłownie symboliczne, jest odrobina rdzy. Odkręćmy pokrywę silnika. Podłożę sobie taką drewnianą podstawkę, ponieważ dzięki temu będę mógł postawić odkurzacz w pionie, inaczej te uchwyty przeszkadzają w postawieniu go na blacie. W ten sposób powinien ładnie stać. No dobrze, teraz żeby dostać się tutaj do środka odkurzacza, na pewno odkręcę izolator. Od izolatora odkręcę przewody z kabla zasilającego i odkręcę tutaj przewody idące do włącznika. Widzę, że jeden tutaj, kiedy siłowałem się z tą pokrywą, już sam się odkręcił. Izolator, żeby było wygodniej. Teraz odkręcam przewody z kabla zasilającego. Za chwilkę to też odkręcę. Wypycham przełącznik. Odkręcam przewody od przełącznika. Tutaj jeden już wypadł, kiedy ciągnąłem za pokrywę silnika. Tutaj mogę odkręcić też klamerkę trzymającą kabel zasilający. Kabel mogę wyjąć i wszystko to mogę już odłożyć na bok. Tutaj jeszcze przewód idący do silnika odkręcę. O, ten idący do przełącznika może zostać. Teraz możemy odkręcić tę plastikową pokrywę części silnikowej.
teraz możemy zdjąć plastikową pokrywę i tutaj przepchać kabel przez otworek. I teraz nareszcie moment, który lubię najbardziej, czyli wyjmujemy silnik. I wyjmujemy gumę amortyzującą i uszczelniającą silnik od przodu. Obudowę odkurzacza mogę na razie odłożyć na bok, ona za chwilkę pójdzie do czyszczenia. A my zajmiemy się samym silnikiem. W tym przypadku mamy do czynienia z agregatem ssącym typu SK10, wyprodukowanym przez zakłady aparatury spawalniczej ASPA we Wrocławiu. W jednym z niedawnych odcinków poświęconych literaturze technicznej pokazywałem taki katalog silników elektrycznych małej mocy z 1975 roku i w nim znajduje się właśnie ten model agregatu ssącego typ SK10. Znajdują się tutaj dane techniczne, moc pobierania 400 W, moc średnia na wale silnika 250 W, prędkość obrotowa 18 000 obrotów na minutę, wydatek powietrza 1800 litrów na minutę, podciśnienie agregatu maksymalne 1400 mm słupa wody, kierunek wirowania lewy, trwałość 1000 godzin, masa 2 kg. Także jeżeli interesuje Was ten katalog poświęcony m.in. agregatom ssącym do odkurzaczy, to bardzo zapraszam do obejrzenia jednego z moich poprzednich filmików, gdzie jest właśnie o nim mowa, a na wszelki wypadek także w opisie tego nagrania zamieszczę link do skanu części katalogu poświęconej agregatom ssącym do odkurzaczy. Nawiasem mówiąc, jeżeli Was to interesuje, to już niedługo pokażę także nowszą wersję tego katalogu, silniki elektryczne małej mocy, wydaną w 1984 roku. Będą się tutaj znajdowały rodzaje agregatów ssących stosowanych właśnie w latach 80. Obejrzyjmy silnik po zdjęciu tej plastikowej obudowy. To jest sprężyna amortyzująca. Chciałbym oczywiście rzucić okiem na szczotki silnika. Na wcisk wkładane. I żeby wyjąć szczotki, trzeba odgiąć blaszki trzymające. Szczotki wydają się jeszcze w bardzo dobrym stanie. Sprawdźmy wymiary tych szczotek, może to się komuś przyda. To jest 10 mm, na mojej miarce pokazuje 9,81. Na 5 mm tutaj pokazuje 4,89. Dobrze, szczotki możemy włożyć z powrotem. I zakładamy plastikowe mocowanie. W
sumie warto byłoby troszeczkę ten silnik przeczyścić z kurzu. Wyczyszczę także tę plastikową osłonkę. Nie będę w tej chwili poświęcał temu silnikowi więcej uwagi, przeglądał łożysk, czy sprawdzał, w tej chwili, czy działa. Jeżeli okaże się, że coś z tym silnikiem jest nie tak, to poświęcę mu po prostu oddzielne nagranie, ale dzisiaj zajmujemy się przeglądem całego odkurzacza Zelmer 03 i nie będę się skupiał wyłącznie na samym silniku. Do czyszczenia wszystkie te elementy odkurzacza wyniosę na razie na zewnątrz. Wszystkie elementy odkurzacza po wyczyszczeniu mamy zgromadzone znowu na stole warsztatowym. Można przystąpić ponownie do montażu urządzenia. Myślę, że najpierw zamontuję silnik. Najpierw podkładka gumowa trzymająca silnik od przodu. Teraz włożymy cały agregat ssący. Myślę, że przewodami z tej strony będzie lepiej, ponieważ tutaj mamy otwór do ich wyprowadzenia. OK. Teraz po zamontowaniu w środku agregatu ssącego możemy zamknąć plastikową pokrywę. Pamiętajmy jeszcze o tym, aby przed założeniem pokrywy nałożyć na silnik amortyzującą podkładkę. Ta klamerka trzymająca kabel zasilający i ten otworek, w który będzie przykręcana później śruba trzymająca tę plastikową pokrywę silnika, powinny znajdować się na dole, czyli tutaj, gdzie kółka. A przez ten otworek wyprowadzimy przewody idące do silnika. Przewody wchodzą tutaj troszkę ciasno, ale mimo wszystko się mieszczą. W ten sposób. I dwiema śrubkami możemy teraz przykręcić plastikową pokrywę ponownie. Teraz ponownie zamontujemy izolator w taki sposób, że jeden z przewodów wychodzących z silnika będzie wchodził tutaj do izolatora. Ten przewód wychodzący z izolatora będzie szedł do przełącznika i ten przewód prowadzący do silnika również będzie szedł do przełącznika. Tutaj z tej strony izolatora będą wchodziły dwa przewody z kabla zasilającego. Czyli tu już mamy poprowadzony jeden przewód idący do silnika, tu jest przewód idący do przełącznika.
Teraz mamy zamontowany kabel zasilający i podłączymy go z drugiej strony do izolatora. Raz. Dwa. I cały izolator możemy przymocować do obudowy. Trzyma się całkiem dobrze. Teraz pora na zamontowanie przełącznika. W tym celu obydwa przewody najpierw przeprowadzimy sobie dla wygody przez ten otwór na przełącznik. I teraz przymocujemy do przełącznika. Jeden. I drugi. Możemy z ciekawości multimetrem sprawdzić działanie przełącznika. Postaram się jednocześnie ustawić telefon w taki sposób, żeby filmował multimetr, ponieważ inaczej będzie to niewidoczne. Teraz na jednym ekranie powinno być widoczne odczyty na multimetrze, a na drugim będzie widać to, co robię tutaj przy przełączniku. Teraz przełącznik powinien być wyłączony. Teraz powinien być włączony. Teraz go wyłączę. Nie widać żadnego odczytu. Teraz go włączę. Widać, że przełącznik działa. Zatrzymam nagrywanie. Możemy teraz przełącznik wmontować tutaj w obudowę. Na wcisk. Nawiasem mówiąc, bardzo się cieszę, że on jest w dobrym stanie, bo najczęściej spotyka się je połamane przy jakichś próbach wyjmowania ich tutaj. Wszystko ładnie weszło. I teraz ostatnią śrubką możemy przymocować pokrywę silnika do korpusu. No i teraz pozostał tylko montaż worka na pył. No i w ten sposób odkurzacz Zelmer 03 z 1972 roku mamy zmontowany. Możemy zrobić jeszcze szybki test na wtyczce. Teraz powinien być wyłączony. Tak. Teraz powinien być włączony. OK. Wyłączony. Wydaje się, że wszystko powinno działać. Zanim spróbuję uruchomić ten odkurzacz, pora na kilka informacji historycznych. W kronice zakładów Zelmer, którą pokazywałem już kilkakrotnie, tak jak wcześniej w przypadku kilku innych odkurzaczy, znalazłem parę nieścisłości. W tabelce uruchomień nowych urządzeń jako data rozpoczęcia produkcji odkurzacza Zelmer 3 podany jest rok 1968. Natomiast na końcu książki w kalendarium pod datą 1970
69 czytamy: rozpoczęto produkcję odkurzaczy Zelmer 03 i Alpha K2L. Wyroby te wraz z froterką 3-szczotkową uzyskały pierwszy znak jakości. I dalej w kalendarium również pod datą 1969 znajduje się adnotacja: srebrny medal przyznany za wysoką jakość i estetykę odkurzacza Zelmer 03. To zresztą nie było jedyne wyróżnienie przyznane temu modelowi odkurzacza. W roku 1970, jak czytamy dalej w kalendarium, zakłady otrzymały medal warszawianki za odkurzacz Zelmer 3 w konkursie pod hasłem 3 razy najlepszy. A w roku 1971 ponownie srebrny medal za wysoką jakość i estetykę odkurzacza Zelmer 03. Dalej wymienione są w kalendarium kolejne wyróżnienia. W 1972 roku za odkurzacz Zelmer 03B, srebrny medal za odkurzacz Zelmer 03A i dyplom uznania za odkurzacz Zelmer 03. W 1973 roku dyplom uznania za wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek odkurzaczy Zelmer 03A i Zelmer 03B oraz czyszczarki do dywanów typ 13 nadany przez przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych i ministra handlu wewnętrznego i usług. Poza tym wzmianki o odkurzaczach Zelmer 03 pojawiają się kilkakrotnie w rozdziale pod tytułem Zelmerowskie okno na świat dotyczącym głównych produktów eksportowych. Większość fragmentów z tego rozdziału czytałem już przy okazji prezentacji innego ważnego wyrobu eksportowego rzeszowskich zakładów, odkurzacza Elektor. Tutaj w tym rozdziale jest mowa o eksporcie odkurzaczy Zelmer 03 w 1970 roku m.in. do RFN, do Portugalii, Grecji, a nawet na Islandię. Jest tutaj też mowa o około 3,5 tysiącach odkurzaczy Zelmer 03 wyeksportowanych na zachód w roku 1971. Dalej pojawia się informacja, że w roku 1976 odkurzacz Zelmer 03S otrzymał atesty na Węgrzech i trafiło tam około 10 tysięcy tego typu urządzeń. W 1977 roku 21,5 tysiąca sztuk odkurzaczy Zelmer 03S kupiła firma Heim Electric w Niemieckiej Republice Demokratycznej, a w 1978 roku głównymi zagranicznymi nabywcami Zelmera 03S były bułgarska firma Elektroimpex i węgierska firma Consumex. To tylko kilka przykładów ilustrujących jednak sporą popularność odkurzaczy Zelmer 3 i jego podtypów w ciągu lat 70. Można powiedzieć, że w owym czasie był to jeden ze sztandarowych produktów rzeszowskiego Zelmeru. No a skoro znamy już z grubsza budowę tego odkurzacza i poznaliśmy kilka faktów z jego historii, warto wreszcie przejść do testu i uruchomić to urządzenie. Myślę, że ten odkurzacz naprawdę ładnie pracuje, na pewno bardzo mocno ciągnie i całkiem porządnie tutaj dmucha. Przyznaję, że jest to chyba jeden z lepszych odkurzaczy, które mam w kolekcji i nie byłoby prawdopodobnie żadnego problemu, żeby korzystać z niego na co dzień. Odkurzacz ten kupiłem wprawdzie bez żadnych akcesoriów, ale spokojnie pasują do niego właściwie wszystkie standardowe akcesoria od odkurzaczy, od rzeszowskich odkurzaczy z lat 70., tak jak na przykład ta rura, ten wąż i ta ssawka, którą kupiłem razem z odkurzaczem Alpha K2L. Nawiasem mówiąc, dopiero teraz zauważyłem, że tutaj na wlocie powietrza była zamontowana, i to bardzo mocno, trochę się musiałem naszarpać, żeby ją wyjąć, taka rurka, która uniemożliwiała podłączenie standardowego wyposażenia. Nie wiem, być może ktoś stosował tutaj jakąś nietypową rurę
z inną średnicą i zamontował taki łącznik. Miałem tę rurkę wyrzucić, ale zorientowałem się, że ona mi się fantastycznie przyda jako łącznik do suszarek do włosów stosowanych z odkurzaczami Gamma 2. To jest dokładnie ten element, którego wcześniej mi brakowało. No i na koniec przyniosłem jeszcze kilka innych odkurzaczy mniej więcej z podobnego czasu. To jest odkurzacz Elektor, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich nagrań. Ten model pochodzi z roku 1964, w czasie gdy odkurzacz Zelmer 3 podbijał zagraniczne rynki jako ważny produkt eksportowy rzeszowskiego Zelmeru. Przez jakiś czas towarzyszył mu jeszcze Elektor, aczkolwiek w owym czasie, w latach 70. było to już urządzenie dosyć przestarzałe i powoli wycofywane z produkcji. Mam także inny typowy produkt rzeszowskiego Zelmeru z podobnego okresu. To jest odkurzacz Alpha K2L z roku 1970, a więc powstała 2 lata przed Zelmerem 03. Może na razie te odkurzacze sprzątnę i chciałem pokazać Wam jeszcze jeden odkurzacz. Tutaj mam odkurzacz zewnętrznie bardzo podobny do Zelmera 03. Temu odkurzaczowi także poświęcałem już jedno z wcześniejszych nagrań. To jest odkurzacz typu 102B z roku 1981, a więc powstały 9 lat po tym Zelmerze 03. Widać tutaj na pierwszy rzut oka kilka różnic. Nieco inny kształt ma ta plastikowa pokrywa silnika. Tutaj jest troszeczkę węższa, tu jest szersza. Rączka jest praktycznie identyczna. Nieco inne jest mocowanie pokrywy worka na kurz. Tutaj ono ma klamrę tylko od spodu z kółeczkiem. Tutaj w Zelmerze 03 są 2 klamry, także ta od góry. Także jest tutaj wiele różnic konstrukcyjnych w tym odkurzaczu. Z początku lat 80. zamontowany jest, jeżeli dobrze pamiętam, silnik RH5500 z fabryki Silma w Zagórzu, ale generalnie powiedzieć można, że bardzo wiele rozwiązań zastosowanych tutaj w odkurzaczu Zelmer 3 pojawiało się w późniejszych produktach rzeszowskiego Zelmeru, tak jak na przykład właśnie w tym odkurzaczu z początku lat 80. Kilka archiwalnych fotografii odkurzacza Zelmer 3 z lat 70. z różnych wystaw sklepowych i prezentacji sprzętu rzeszowskiego Zelmeru znalazłem także w Narodowym Archiwum Cyfrowym. W opisie tego filmu zamieszczę link do tych fotografii, żebyście mogli je sobie spokojnie obejrzeć. Myślę, że to dzisiaj wszystko o tym w sumie bardzo fajnym odkurzaczu Zelmer 03 z 1972 roku, a więc urządzeniu, które ma już przeszło 50 lat, a jak widzieliście działa całkiem fajnie. Jeżeli macie jakieś własne wspomnienia czy opowieści związane z tego typu odkurzaczami, dajcie proszę znać w komentarzach. W jednym z następnych nagrań poświęconych literaturze technicznej, tak jak już powiedziałem, będę chciał pokazać ten katalog silników elektrycznych małej mocy z 1984 roku. No i takich nierozpakowanych paczek z różnymi ciekawymi urządzeniami mam jeszcze całkiem sporo. One czekają na następne nagrania, także będzie o czym mówić, będzie co pokazywać i będzie co wspólnie oglądać. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, do następnego razu.